Dlaczego tak wiele Polek decyduje się na związek z obcokrajowcami? Czy chodzi tutaj o ciemną karnację, ciemne oczy, czy o coś więcej? Cześć, to Agata z kanału Izraelia. Dzisiaj obiecany odcinek z Żanetą z kanału UBA. Tak, żebyście mieli okazję w ogóle zrozumieć, dlaczego nagrywamy razem, to dlatego, że Żaneta też mieszka w Izraelu i ma partnera Izraelczyka, męża Izraelczyka w zasadzie. Więc o czym dzisiaj odcinek? Dzisiaj będziemy oceniać, którzy faceci są lepsi. Polacy czy Izraelczycy? I mamy tutaj pulę losów, z której będziemy losować różne zagadnienia życiowe i będziemy używać naszych głosów. Mamy Zenka Martyniuka, czyli jeżeli stwierdzimy, że w danej dziedzinie życiowej polski mężczyzna jest lepszy niż izraelski, to głosujemy wyciągając Zenka Martyniuka, to chyba każdy zna. I mamy kogo jeszcze? Jest Omer Adam i Omer Adam jest izraelską gwiazdą muzyki Mizrahi i dla Izraelczyków muzyka Mizrahi to jest mniej więcej tak samo jak dla Polaków disco polo. Więc tak, Omer Adam jest takim typowym Izraelczykiem. Mamy też kartę Jokera i wyciągamy ją wtedy, kiedy stwierdzimy, że ani Polak, ani Izraelczyk w danej dziedzinie nie wygrywa, czyli obydwoje są w tej dziedzinie słabi. Dobra, to ja losuję, ale Żaneta będzie odpowiadać. Pierwsza rzecz. O, szarmanckość. Ja chyba bez zastanowienia wyciągam Zenka i stwierdzam, że jednak Polacy. A ty jak myślisz? Chociaż... Kurczę, co by tutaj powiedzieć na ten temat? Szarmanckość, czym jest szarmanckość i czego oczekujemy? Ja to czytam rozumiem to w ten sposób, takie proste gesty, czyli na przykład otwieranie drzwi albo otwieranie drzwi od samochodu, czy pomaganie w dźwiganiu zakupów. To, czy to się powinno robić, to już jest jakby oddzielna kwestia, bo my tutaj się trochę z Żanetą różnimy w tym zagadnieniu. Aczkolwiek to jest coś raczej często spotykanego w Polsce, a bardzo rzadko w Izraelu. Ja chyba zmieniam zdanie. Izrael. Tak? A czemu? Mamy różne spojrzenie na szarmanckość i czym jest szarmanckość. I dla mnie szarmanckość w tym, że kobiety traktujemy jako człowieka równego sobie, jest ważniejsza niż to, czy ktoś mi otworzy drzwi. Ja potrafię sobie sama otworzyć drzwi i tego nie wymagam, ale chcę, żeby na przykład w pracy ktoś nie traktował mnie jakoś inaczej ze względu na to, że jestem kobietą, tylko żeby na przykład stwierdził, że jestem na tym samym poziomie, co faceci w tej pracy, więc... Ja się totalnie zgadzam z Żanetą, tylko że uważam, że równe traktowanie nie wyklucza też na przykład otwierania drzwi, które dla mnie, w mojej opinii, jest po prostu miłe. Nie wiem, to są takie małe gesty od mężczyzn na co dzień, które są takim wyrazem szacunku względem kobiety i ja to lubię osobiście. Aczkolwiek to jest prawda, że moim zdaniem kobiety w Izraelu dużo bardziej się szanuje niż w Polsce. I o tyle, o ile Polacy, oczywiście nie wszyscy, bo tutaj na pewno już spodziewamy się w komentarzach pewnego rodzaju odzewu, natomiast wydaje mi się, że jednak wielu Polaków jest szarmanckich na zewnątrz w stosunku do kobiet, a to, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, czy na przykład w relacjach damsko-męskich, to już jest inna bajka, ale chyba mamy taki los gdzieś, więc może się nie rozgadujmy. Jeszcze ostatnią rzecz dodam. Dla mnie szarmanckość to jest to, że facet weźmie mopa i umyje podłogę. A to faktycznie. Sam z siebie. Ale to będzie taki los, więc jeszcze nie Dobra. wychylajmy się. Dobra, teraz ja losuję. I Agata odpowiada pierwsza, ale nie chcę oszukiwać. Dobra. Gotowanie. No ja też. Dobra. Izraelczycy. Dlaczego? Przede wszystkim tu nie chodzi może o umiejętności, o tyle, co o to po prostu, że Izraelczycy gotują w domu, gotują dla swoich kobiet, gotują dla swoich dzieci dużo częściej niż Polacy i znowu nie wszyscy, na pewno są Polacy, którzy to robią, aczkolwiek no niestety wydaje mi się, że jednak głównie ta rola przypada kobietom w Polsce, a w Izraelu bardzo często przypada mężczyznom albo jest to pół na pół, no nie? No ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że mamy w domu podzielone, więc ja lubię gotować na przykład warzywa i dania wegetariańskie, wegańskie, a mój partner jest po prostu mistrzem w pieczeniu. I on piecze ciasta, on piecze chleb i to nie jest tylko to, że on powinien
zrobić coś w domu i zrobić jedzenie, tylko on się tym pasjonuje. I nikt się z niego nie śmieje, bo jego znajomi też mają takie pasje, na przykład jego przyjaciel robi sam ser. I super, i to jest nie tylko, tak jak mówiłam, gotowanie, żeby zjeść, ale to jest też pasja. Mój się nie pasjonuje, potrafi zrobić omlet i zawsze mnie pyta, co chcesz, żebym Ci ugotował? Możesz wybrać każdy rodzaj omletu, jaki tylko sobie wymarzysz, ale gotuję i też często, ja nie lubię tego określenia pomaga w kuchni, natomiast często bierze na siebie takie rzeczy, których ja nie lubię, czyli jak gotujemy coś, to on na przykład kroi cebulę, bo tego nienawidzę, więc bierze na siebie te takie najgorsze krojenie na przykład cebuli, czy nie wiem, obieranie ziemniaków, te takie najmniej lubiane przeze mnie rzeczy. Dobra, to teraz ja, tak? Okej. O, podejście do zwierząt. No i znowu, To w ogóle dla mnie bezkonkurencyjnie jakby, ale to Absolutnie. Żaneta powie pierwsza. więc tak, Izraelczycy kochają zwierzęta i w samym Tel Awiwie, tak jak już chyba Agata mówiła na jednym filmie, to jest idealne miejsce do tego, żeby mieć psa. To nie jest tylko miłość do psów i to jest naprawdę miłość. Traktowanie psa jako członka rodziny to nie jest tylko zwierzę, które jest gdzieś na zewnątrz i tak dalej, ale miłość do wszystkich zwierząt i taka empatia do nich i to, jak oni się nimi zajmują, sprzątają kupy po psie na ulicy, to jest super. I to, że można zobaczyć mnóstwo ludzi, którzy na przykład biegają, albo facetów, którzy idą z wózkiem, z dzieckiem i z psem. Także super. Izraelczycy. Tak, i też dokarmiają bardzo często bezdomne koty, bo w Izraelu jest niestety bardzo dużo takich kotów bezdomnych na ulicach. Plus ja też widzę, że ja się osobiście udzielam w sprawach zwierząt dość sporo i na przykład jak szukam pomocy gdzieś tam w internecie, na Facebooku, bo chcę pomóc jakiemuś bezdomnemu kotu, to jak robiłam takie rzeczy w Polsce, odzew był dużo mniejszy niż w Izraelu. W Izraelu zawsze znajduje się mnóstwo osób, które chcą bezinteresownie pomóc zwierzętom. W tym właśnie facetów jest bardzo dużo takich, więc Tel Awiw to jest w ogóle najbardziej chyba przyjazne zwierzętom miejsce na świecie. Dokładnie. Dobra. To co? Teraz ja lecę. Okej, moje ulubione. Otwartość i tolerancja. Zostaniemy zaraz oskarżone o stronniczość. Ale tak. No to co na ten temat powiesz? Nie tylko a propos mężczyzn, chociaż o mężczyznach dzisiaj rozmawiamy, ale Izrael, głównie Tel Awiw, bo to też trzeba rozróżnić, że zupełnie inaczej żyje się w Tel Awiwie niż w pozostałych miejscach. W ogóle region centralny, tak może lepiej to ujmijmy, jest chyba też znowu najbardziej tolerancyjnym miejscem na świecie. Ja nawet przez okno, teraz Wy tego nie widzicie, ale mamy tęczową flagę wywieszoną u sąsiadów, którzy wcale nie należą do społeczności LGBT, ale po prostu w ten sposób okazują to wsparcie. I tutaj w ogóle dużo Izraelczyków, facetów, ma przyjaciół gejów i na przykład, żeby ich wesprzeć, to chodzą z nimi na imprezy dla gejów czy na demonstracje, pomimo że sami nie są homoseksualni, więc... Znamy też dużo Polaków, gejów, którzy się przeprowadzili do Tel Awiwu i tu żyje im się dużo lepiej. Jeśli chodzi o naszych facetów, to ja zauważyłam jedna bardzo ważna rzecz, że oni są na to otwarci i w ogóle dla nich to nie jest dziwne. Jeśli moi przyjaciele są gejami, to mój facet po pierwsze nie ma nic przeciwko, bo nie ma prawa mieć nic przeciwko temu, a po drugie traktuje ich normalnie, nie boi się, że nagle jakaś ideologia wkradnie się do jego mózgu i mu zniszczy rodzinę. To oczywiście. I to jest dla nich takie normalne zrozumienie tego i zrozumienie każdej inności. Czyli na przykład wiem, że w Polsce była duża dysputa na temat, dlaczego do Margot zwracamy się na per ona, a dla facetów tutaj, jeśli jest osoba niebinarna, to jest normalne, że mówimy do niej tak, jak ta osoba sobie życzy i że nie ma takiej kwestii, że w moim odczuciu ja się powinienem zwracać tak i tak powinno być. Albo akceptuję gejów, ale niech się nie obnoszą, niech się nie pokazują na ulicy. Nie ma czegoś takiego w Izraelu. I w ogóle tolerancja nie tylko a propos orientacji seksualnej, ale też na przykład różnych innych narodowości.
Tak. W Izraelu jest bardzo dużo imigrantów i nikomu to nie przeszkadza i tutaj jest taki miks kulturowy i też nie ma żadnej dyskryminacji ze względu na to, skąd się pochodzi. Z tą dyskryminacją, ona się pojawia w niektórych społecznościach, ale już żeby się tutaj nie rozwodzić nad tym, bo to nie jest odcinek o Nie, tym. no wiadomo, nigdy nie jest czarne albo białe, Tak. prawda? Ale tak porównujemy teraz do Polski, więc... No, ale nikogo nie dziwi, że tu są ludzie o różnych kolorach skóry i mówiący w różnych językach. To na pewno nikogo nie dziwi, to jest po prostu normalne, więc to nie jest kwestia akceptuję, nie akceptuję. Tak po prostu jest i Tak, i żyjemy wszyscy razem i każdy ma prawo ubierać się jak chce. Mężczyzna ma prawo też, nie wiem, nałożyć makijaż, jeżeli ma ochotę i idzie na imprezę i nikt na to nawet nie patrzy. To nie jest tak, że oni patrzą, ale stwierdzają, nie podoba mi się, ale będę tolerował. Nie, oni po prostu, ich to nie obchodzi. Każdy ma swoje życie, każdy żyje swoimi sprawami i nie ma też takiego oceniania, wydaje mi się, że w Izraelu, porównując do Polski na przykład, nie? tak, bo każdy żyje swoim życiem i dla nich też jest fajnie zobaczyć coś kolorowego, innego. Cieszą się tym, że są ludzie, którzy są różni. Tak. Jasne. Dobra. O, rozgadałyśmy się, Tak, ale to było ważne. To był bardzo ważny temat. Obowiązki domowe. Znowu. Ja już czuję po prostu to oburzenie polskich mężczyzn, które będzie na pewno w komentarzach. Więc jak już wspomniałyśmy wcześniej o facetach gotujących, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, że Izraelczykom nie trzeba aż tak bardzo powtarzać. Znaczy, zależy którym, ale dla nich to nie jest ujma w honorze, że wezmą mop i zmyją podłogę. Że umyją naczynia po obiedzie, to jest dla nich normalne. A coś czuję, nie pamiętam jak to było z polskimi facetami, bo to już było dawno, dawno temu, ale nadal jest takie przeświadczenie, że to kobieta jest od gotowania, kobieta jest od dziecka, kobieta jest od garów, a facet napracował się w pracy, więc on wraca do domu. Jakby kobiety nie pracowały, prawda? Bo tak. zwłaszcza teraz, kiedy są inne czasy i kobiety pracują wcale nie mniej ciężko niż mężczyźni. Poza tym w ogóle w Polsce używa się takiego określenia, jak wcześniej wspominałam, że mężczyzna pomaga w domu. Jak większość izraelskich facetów, których ja poznałam, jak w ogóle oni słyszą słowo pomagać w domu, to oni się dziwią, bo twierdzą, że jakby ja ci nie pomagam, ja tu mieszkam, ten dom, oj, aż mi los spadł, widzicie, prawda? Ten dom jest tak samo mój, jak i twój, ja robię tutaj taki sam bałagan, jak ty robisz. Albo większy. Albo większy, ale że jakby po prostu dzielą się obowiązkami po połowie, albo gdzieś tam się dogadują między sobą. I faceci nawet czasami robią więcej w domu niż kobiety. Ja znam tutaj dużo takich związków, gdzie to faceci przejmują opiekę nad domem, często też nad dziećmi. I znamy też z Żanetą tutaj kilka Polek, które też są w związkach z Izraelczykami i one na przykład opowiadają, że na początku związku, jak wykonywały jakieś obowiązki domowe, to ich mężczyźni byli w ogóle zdziwieni, że jakby dlaczego ty po mnie zmywasz, przecież ja to sam mogę zrobić i w ogóle dziękuję, że to robisz, nie powinnaś i tak dalej, więc tak bardzo to rozkładają po połowie, a nawet czasami tak się opiekują swoimi kobietami, że posprzątają, zanim ona wróci z pracy. Ja pamiętam, jak na początku mnie dziwiło, jak się spotykałam z moim partnerem, jak na przykład wracałam, jak jeszcze przyjeżdżał do mnie do Warszawy, jak mnie odwiedzał w Polsce i wracałam na przykład do domu, a on składał moje ubrania po praniu. To było dla mnie taki, wiecie, to jest niby normalne, ale to był dla mnie tak zaskakujący widok, bo wydaje mi się, że no nie wiem, tutaj sporo Polaków twierdzi, że to się zmieniło i faktycznie się zmienia w Polsce, ale w dalszym ciągu jednak kobieta moim zdaniem wykonuje większość obowiązków domowych, a mężczyzna jest tak z doskoku i właśnie pomaga. Tak, no nie? To nie jest, że robi po połowie, tylko pomogę Ci umyć podłogę, no super, nie? Kariera. Ojej, no. To niestety, ale głosujemy szczerze, jakby oczywiście każdy ma prawo mieć swoją opinię i możecie się z nami nie zgadzać. Znowu, to też mówiłam o tym w odcinku o kobietach, że Izraelki są bardzo ambitne, bardzo zdeterminowane, bardzo skupione na karierze. One jakoś mają taką, moim zdaniem, niesamowitą zdolność do łączenia kariery z wychowywaniem dzieci i jeszcze z posiadaniem pasji, no nie? Że bardzo dużo pracują, nie dają sobie takiej taryfy ulgowej, spełniają się zawodowo,
nie znam, szczerze mówiąc, Izraelek, które nie pracują i zajmują się domem. To chyba rzadko się zdarza, zwłaszcza w tym pokoleniu. Nie znam żadnej, nie. Więc nawet nie sądzę, żeby mogła być taka sytuacja, żeby mężczyzna w Izraelu powiedział kobiecie: ja będę zarabiał, a ty siedzisz w domu, zajmujesz się dziećmi i domem. To chyba może w rodzinach religijnych, no to wiadomo, ale... Tak. No chyba, że kogoś, może to też jest kwestia, że mało którą rodzinę stać na to, żeby tylko jedna osoba z rodziny pracowała, bo jednak życie w Izraelu jest bardzo drogie. Z drugiej strony takie patrzenie na kobietę robiącą karierę i stawiającą na przykład karierę na pierwszym miejscu. Czuję, że w Polsce nadal jest takie przeświadczenie, że jednak kobieta, jak już urodzi dziecko, to powinien być jej priorytet i ta kariera schodzi na drugi plan. A tutaj te kobiety wracają po macierzyńskim bardzo szybko i od razu na pełne obroty. Co do na przykład zarabiania, nie czuję, żeby Izraelczycy na przykład czuli się zagrożeni, jeśli ich kobieta będzie zarabiać więcej. Nie, nawet ja spotkałam się z czymś zupełnie odwrotnym, że jakby super, jak będziesz zarabiać więcej, będę z Ciebie dumny, że sobie poradziłaś, że się spełniasz zawodowo, że odnosisz sukcesy. Także faktycznie w Izraelu jest drogo, ale też wydaje mi się, że z drugiej strony ja na przykład zastanawiam się, jak takie rodziny polskie, które decydują się na taki podział, że mężczyzna pracuje, a kobieta zostaje w domu, też im się ciężko utrzymać, bo zarobki w Polsce z kolei są dużo niższe niż w Izraelu, więc wydaje mi się, że to, no, ale tak jak Żaneta mówi, w Polsce wciąż spotykam się wcale nie tak rzadko z mężczyznami, którzy twierdzą, że właśnie to mężczyzna powinien przynosić te pieniądze do domu, kobieta niech nie pracuje, albo niech pracuje, ale nie za dużo, niech za dużo też nie zarobi. Tak. Że w razie co, gdyby urodziło się dziecko, to kobieta zrezygnuje z pracy albo przejdzie na mniej etatu, będzie mieć mniej obowiązków, a facet nadal będzie kontynuował swoją karierę tak jak wcześniej i to nie będzie miało żadnego wpływu na jego drogę zawodową, a jednak od kobiety się wymaga, żeby ona trochę przystopowała w pracy. Tak, nawet widać czasami, może internet nie jest najlepszym przykładem, bo wiadomo, że jest pełen hejtu, ale też coś jednak uzewnętrznia i pokazuje. I widać na przykład często na profilach, już tutaj bez nazwisk, ale na profilach sławnych kobiet, które robią gdzieś tam karierę na przykład w telewizji, widać dużo takich komentarzy, nawet od kobiet, to już nie tylko od mężczyzn, że no, dziecko w domu, a ty do pracy poszłaś, zostawiłaś dziecko na cały dzień, a kto je nakarmi, a kto coś tam. I jest takie, to jest piętnowane często w Polsce, też przez kobiety, nawet nie właśnie mężczyzn, tak jak mówię, co jest jeszcze smutniejsze moim zdaniem, że kobieta kobiecie wilkiem i gdzieś tam ataki w komentarzach, jak ty mogłaś na przykład, nie wiem, wyjść do kosmetyczki, przecież masz małe dziecko, no nie, bo kobieta jak już jest matką, to powinna być więźniem w domu, siedzieć tylko 2-4 na dobę ze swoim małym dzieckiem, nie należy jej się nic od życia. Nawet pod jednym z moich filmów, jak powiedziałam, że Izraelki nawet kiedy mają dzieci, to w dalszym ciągu spotykają się ze znajomymi czy chodzą na imprezy, to też ktoś tam właśnie napisał, że co za wyrodne matki w ogóle mieć dziecko i pójść na imprezę, no nie? To jest dla mnie szokujące, szczerze mówiąc. Bo to jest taki stereotyp takiej udręczonej matki Polki, a nie trzeba. Można mieć fajne życie i mieć dzieci i cały czas można się z tego życia cieszyć. A szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. To zdecydowanie tak. No, dobra. Ja? Okej. Dobra, ja już się pogubiłam, bo tak żeśmy się rozgadały znowu. To będzie długo trwało. Tak. Relacje rodzinne, w nawiasie teściowa. Chyba pierwszy raz uda nam się. A ja bym dała obydwu. Tak? Kto zaczyna wypowiedź? Ja czy ty? Mogę zacząć. To dawaj. Więc tak, dlaczego Polak? My w Polsce mamy takie, nie to, że zimne, tylko, kurczę, nie wiem jak to nazwać, nawet nie to, że ograniczone stosunki z rodziną, tylko poprawne i tego nie jest za dużo. I dla mnie takie izraelskie życie rodzinne i takie przywiązanie do rodziców, do mamy oczywiście, to już za dużo dla mnie. Cotygodniowe jeżdżenie do mamy na szabatowy obiad i tak dalej, to jest też dla mnie za dużo. I na przykład kwestia tego, że jeśli są tutaj święta w Izraelu, to zamiast wziąć te dni wolne i wyjechać sobie, nie wiem, na Cypr na kilka dni, to nie wyjedziemy, no bo są święta i trzeba jechać do mamy.
takie skondensowane rodzinne życie. Cały czas ta rodzina, ta mama cały czas są obecni i ja chyba wolę takie polskie podejście, że pojedziemy raz na miesiąc, zadzwonimy do siebie 2 razy w tygodniu i nie ma takiego dużego ciśnienia, a jednak tutaj to mnie przerasta. To ja się zgadzam, że mnie też częstotliwość kontaktów z rodziną przerasta, aczkolwiek uwielbiam ciepło, które panuje w izraelskich rodzinach. Izraelczycy są bardzo związani ze swoimi rodzinami i oni się naprawdę wspierają całym sercem i tutaj jest coś takiego, że czujesz się mniej samotna, że masz ludzi wokół siebie, którzy Cię wspierają. Ta rodzina to nie jest tak, że wygląda się z rodziną dobrze tylko na zdjęciu, tylko oni naprawdę się kochają, wspierają, są dla siebie przyjaciółmi, więc ja bym najlepiej zmiksowała to, czyli dała polskie nastawienie, czyli trochę jednak mniej tych kontaktów z rodziną, ale jak już są, to właśnie takie ciepłe jak izraelskie. No i znowu, zależy od rodziny, bo też dużo moich widzów się ze mną nie zgadzało, mówiąc, że Polacy też są bardzo blisko z rodziną, więc wiadomo, zależy. Tak. W dużych miastach chyba to jest mniej popularne, nie? Tak, jak się wyjedzie do innego miasta, to trudniej jest odwiedzać mamy co tydzień, jeśli mamy do pokonania 400 km, niż jak mieszkamy 2 ulice od siebie. Jasne. To tak. Dobra. No dobra. Co to jest? To dla Ciebie, Agata. Romantyzm. Ojej, Nie no i wiem. znowu mam problem. Czym jest romantyzm? Jeżeli spojrzymy na romantyzm w takim sensie, że prezenty, kwiaty i tak dalej, to z pewnością będzie to Polak. Tak, ja też. Natomiast Izraelczycy, ja wolę izraelskie, w pewnym sensie wolę izraelskie podejście. Brakuje mi trochę jednak kwiatów, czekoladek i tak dalej. Dla Izraelczyków to jest wciąż coś takiego dziwnego, nie wiem jak to określić. Oni nie są tak przyzwyczajeni do tego, żeby kupować kobiecie na przykład kwiaty. Tak jak z tą szarmanckością rozmawiałyśmy. A z drugiej strony wynagradzają to swoim kobietom tym szacunkiem, którym je obdarzają. No, Izraelczycy moim zdaniem po prostu lepiej traktują kobiety niż Polacy. Oczywiście nie wszyscy, to już znowu odpowiadamy. Więc jak już bym miała wybrać z tych 2 rzeczy, to już wolę nie dostawać kwiatów, a dostawać lepsze traktowanie. Chociaż to też nie musi się wykluczać, wiadomo, można robić te 2 rzeczy, ale jak Ty myślisz? To tak, po pierwsze, ja jestem absolutnie nieromantyczną osobą, więc nie będę tego omawiać tak subiektywnie, bo dla mnie to nie wymagam od kogoś, żeby śpiewał mi serenady pod balkonem. Nie, no to już jest takie ckliwe, No. to ja też nie lubię. I tak dalej, więc może z takich obserwacji ludzi ogólnie, bo tak, kwiatki jest fajnie dostać, ale prezenty. Ja lubię dawać prezenty i dostawać prezenty, nie to, że ja oczekuję, że ktoś mi da te prezenty, ale chyba Polacy mają bardziej takie poczucie, że na przykład wyjdziemy na romantyczną kolację i to na pewno będzie jakieś miejsce super, ładnie wyglądające, świeczki i tak dalej, a tu czasem jest tak, że no dobra, wyjdziemy na kolację i lądujemy w barze z falaflem i Jest super. jest super, Jest ale super. nie ma takiej otoczki filmowej do tego. Tak, Izraelczycy jak już, to na przykład zabierają w jakąś podróż, nawet po Izraelu, to też to się wydaje mi, że to jest coś takiego częstego, że Izraelczycy mówią, dobra, to pojedźmy na weekend na północ Izraela, czy nad Morze Martwe i to jest romantyczne, ale właśnie bez tej całej ckliwej otoczki typu świeczki, kwiaty, czekoladki, kolacja i tak dalej. No. Ale co ja mogę Co kto powiedzieć? lubi, no nie? Dobra, teraz ja losuję. Nie, Teraz ja. Teraz ty losujesz. Kultura osobista. No tak. Docencie to. Dlaczego Polak? Czemu Zenek? Czemu Zenek? Zenek wydaje mi się, że ma większe pojęcie o tym, jak zachować się w miejscach publicznych. Czyli na przykład wchodzę do tramwaju albo do autobusu, nie kładę nóg na siedzeniu.
Tak? Tego mama uczyła od małego. Wydaje się oczywiste, nie? Nie jest w Izraelu. Jak przyjdzie kobieta w ciąży albo starszy pan, albo starsza pani, ustąpimy im tego miejsca w autobusie. Takie rzeczy jak na przykład nie plucie na ulicy, czy nie śmiecenie na ulicy, zasady zachowania się w restauracjach być może, nie krzyczenie na siebie, jakaś taka ogłada, to zdecydowanie Polacy, tak. Izraelczycy nie wiedzą, co to jest ogłada, nie wiedzą, co to jest savoir-vivre, nie znają w ogóle takich pojęć. Z pluciem bym się nie zgodziła, bo ja często widziałam Polaków plujących na ulicę. A to Seba. To taki Sebiks, przepraszamy, ale no, to bez wątpienia zachowanie się właśnie w miejscach publicznych, chociaż też zależy, bo na przykład, nie wiem, no mój partner jest bardzo kulturalny, ale to już zależy, który Izraelczyk, też nie można wszystkich do jednego worka, chociaż dzisiaj trochę tak robimy, no bo taka formuła, Tak. ale no, Polacy są po prostu lepiej wychowani. Tak, Nie? i też jeśli jemy coś, wiedzą, gdzie położyć widelec, gdzie położyć nóż, jaka szklanka, jaki kieliszek do jakiego wina. Co tutaj zdarzyło mi się, że jedna z naszych znajomych powiedziała, że jej facet nalał jej, co to było, jakiegoś szampana do plastikowego kubka. Ja, to norma. Okej, więc fajnie jest być nieformalnym. Ludzie po prostu mówią prosto z mostu, co chcą przejść, trochę się pchają. Mówię, a przepraszam, a gdzie przepraszam? Nie? Tak, zwłaszcza ta ogłada, to mnie najbardziej denerwuje. Właśnie te nogi na siedzeniu w autobusie, to jest po prostu tutaj standard. Też sporo Izraelczyków się na to wkurza, bo często na przykład robią zdjęcia takim osobom, potem wstawiają na Facebooka, że zobaczcie, co za w ogóle chucpa, czyli taki wstyd po hebrajsku, że co za w ogóle chamstwo. Natomiast sporo z nich właśnie nie przejmuje się po prostu. No tak, bo chyba tutaj priorytetem jest to, jak mi jest wygodnie. Tak. A nie patrzenie się na to, że w przestrzeni publicznej są też inne osoby Tak. i fajnie by było je respektować. Dokładnie. No ale No, dobra, Zenek dobra. tym razem. Zenek wygrał. Okej. Wygląd. Ale że taka czysta fizyczność? Czysta fizyczność, czy... nie ubiór, nie dbanie o siebie, bo mamy też takie chyba później losy, więc sam wygląd, czyli po prostu typ urody, nie? No, przepraszam, no już po prostu... Joker! Joker! Czyli żaden, twoim zdaniem? Albo... Dobra, ty pierwsza, ja zaraz powiem. Zdecydowanie Izraelczycy, ale to dlatego, że ja lubię ciemne włosy, ciemne oczy, też nie do przesady, w sensie takie, może nie Mizrahi, czyli uroda wschodnia, ale coś pomiędzy Mizrahi a Aszkenazi. Natomiast nie za bardzo lubię blondynów, no ale to już jest po prostu mój gust, że nie lubię jasnych oczu u faceta, jasnych włosów, ale są dziewczyny, które to uwielbiają, więc to oczywiście zależy. Ale wydaje mi się, że w ogóle faceci w Izraelu są przystojniejsi. I w ogóle też mi się wydaje, to znowu, no niestety nie będę lubiana po tym odcinku przez polskich mężczyzn, ale wydaje mi się, że na przykład idąc ulicą w Polsce, dużo rzadziej spotyka się przystojnego mężczyznę niż w Izraelu. Że w Izraelu jakby co chwila jest jakiś facet, który jest naprawdę przystojny, a w Polsce to czasem się moje znajome śmiały, że jak raz na tydzień kogoś zobaczą, no to już jest święto. No, znowu, możecie się nie zgadzać, każdy ma swój gust. Też należy moim zdaniem powiedzieć, że pociąga nas to, co egzotyczne. Tak, No tak. nie? To tak samo jak Izraelczycy lubią blondynki, bo nie ma praktycznie Izraelek blondynek, chyba że się przefarbują. Więc ich na przykład fascynują niebieskie oczy, jasne włosy, jasna cera, bo to jest dla nich po prostu egzotyczne. Tak samo pewnie mnie, dlatego mi się bardziej podobają Izraelczycy, bo to jest coś, czego u nas w Polsce za bardzo nie ma i to tak chyba wszędzie jest, nie? Że... No to dla mnie, dlaczego Joker? Jak byłam młodsza, to myślałam, że właśnie też mi się podobają ciemne oczy, ciemne włosy i tak dalej. Po spędzeniu jakiegoś tam czasu w Izraelu, teraz wydaje mi się, że blondyni są bardzo atrakcyjni też. no widzisz, to o czym Czyli mówię. tak, trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie. Ale patrząc, bo ja mieszkałam też w Wielkiej Brytanii i w Hiszpanii przez jakiś czas, to w każdym miejscu są przystojni faceci. W każdym.
I nie mogę wybrać jednej narodowości, że z tego kraju są najprzystojniejsi na przykład, więc w Londynie widziałam mnóstwo przystojnych facetów różnego pochodzenia. W Hiszpanii wiadomo, w Polsce też, tutaj oczywiście też, więc po tych 4 latach tutaj już mi się też ta uroda troszeczkę opatrzyła, więc bardziej patrzę na to, że oni wszyscy mniej więcej mogą wyglądać podobnie, chociaż nie powinnam tego powiedzieć, więc chyba nie. Co Polacy mają moim zdaniem lepsze dużo, to włosy. Na przykład Izraelczycy łysieją na potęgę. Tak! I wszyscy Izraelczycy, mówię Wam, polscy faceci, że oni Wam zazdroszczą włosów. Wszyscy Izraelczycy, których znam, mówią, Boże, ci Polacy, oni mają tyle włosów na głowie, to jest takie piękne, a my łysiejemy w wieku 25 lat. I Izraelczycy mają dużo włosów na ciele, a nie mają na głowie. Czyli są owłosieni, po prostu plecy, klatka piersiowa, wszystko strasznie owłosieni i laserowo to depilują, czasami nie. A nie mają włosów na głowie, a Polacy raczej odwrotnie, więc tu w ogóle wygrywacie bezkonkurencyjnie. Ja wiem co jeszcze. Polacy są dużo wyżsi. O! Izraelczycy są bardzo niscy i dla Izraelczyka on mówi, że jest wysoki, jak ma 1,72 m. To już jest wysoki Izraelczyk. Bardzo dużo Izraelczyków ma 1,65 m, Tak. coś takiego, nawet są niżsi. I w ogóle Izraelczyk, który ma 1,80 m, to on musi gdzieś tam pochodzić z Rosji albo z Europy Wschodniej. Tak, to jest prawda, też znowu wygrywacie Polacy są zazwyczaj wysocy. W Izraelu jest taki problem, że często kobiety są wyższe od mężczyzn albo gdzieś tam na równi. Izraelczycy są po prostu niscy. I też na przykład mój partner, jak jest w Polsce, to jak widzi faceta powyżej 1,70 m, tak jak Żaneta mówiła, to już mówi, o, ale wysoki. A ja mówię, co? W ogóle wcale nie był wysoki. Jak jest 1,80 m, to już jest po prostu koszykarz, no nie? A 1,90 m taki duży, to już w ogóle wow! Tak, no to tak. To Nigdy faktycznie. takiego nie widziałem. Dobra. O, to jest ciekawe. Życie towarzyskie poza związkiem. No to chyba wiemy. Omer Adam. Omer Adam, czyli Izraelczycy. Więc szybka piłka. Czuję, że jeśli w Polsce jesteśmy w związku, to nie ma na przykład takiego przyzwolenia, czy nie ma takiego zwyczaju, żeby wychodzić same z koleżankami, albo faceci sami z kolegami, albo na przykład podróżować ze swoją grupą znajomych bez partnera. Zawsze jesteśmy tacy przyklejeni do tego partnera, że wszędzie wszystko razem. Zwłaszcza na imprezę, bo na kawę Tak. no to nie ma problemu, żeby Tak, wyjść z tak. koleżanką, ale już do klubu, na Ale z imprezę... koleżanką, nie z kolegą. Nie, chodzi mi o to, że jak jest się w związku, to jak Polacy nie mają problemu, żeby jego kobieta wyszła na kawę z koleżanką swoją, ale już żeby poszły we dwie na imprezę, no to już w związku nie wypada. No ale coś czuję, że jakby poszły z kolegą na kawę, A, to już w ogóle. to już, w ogóle. to nie. No chyba, że kolega jest gejem, ale to musimy to udowodnić, A tak? to już znowu będzie problem, że jest gejem. Więc tak, spotykanie się, chodzenie na imprezy ze swoją grupą znajomych, podróżowanie ze swoją grupą znajomych. I to działa w dwie strony, bo w Polsce też kobiety często mają tak, że nie pozwalają. Faceci też nie pozwalają swojemu partnerowi mieć tylko swoją grupę znajomych. Bo fajnie mieć wspólną grupę znajomych, ale bardzo ważne jest to, żeby mieć tylko swoją, żeby nie być zlepionym z tym partnerem tak cały czas. I tutaj wszyscy wychodzą bez problemu. Można wyjść razem, a można wyjść osobno i nikt z tym nie ma problemu. Tak, bo Izraelczycy też uważają, z czym ja się kompletnie zgadzam, że to jest po prostu zdrowe dla związku, żeby każdy miał swoją przestrzeń, czyli jesteśmy razem, spędzamy czas wspólnie, ale jak za sobą chwilę zatęsknimy, to zrobi naszemu związkowi dobrze i to jest po prostu zdrowe. Niezdrowe jest być ze sobą 2-4 na dobę i wychodzić tylko razem, więc tutaj izraelscy mężczyźni nie mają w ogóle problemu, żeby kobieta poszła na imprezę ze swoją koleżanką, nawet do klubu w nocy. W ogóle nie mają też problemu z przyjaźnią damsko-męską, czyli mówią, masz kolegę, którego lubisz, ufam ci, że to jest tylko twój kolega i nie robią takich scen zazdrości właśnie jak często w Polsce, że no możesz mieć koleżanki, ale kolegów to już nie, no bo ja nie wierzę w przyjaźń damsko-męską. Izraelczycy też często wyjeżdżają właśnie tak jak Żanetka mówi
w różne podróże grupą taką znajomych, bez swoich partnerów czy partnerek. Podróżują sobie po prostu za granicę, bez swojej dziewczyny czy faceta, więc to jest tutaj zupełnie normalne, nie? Albo takie babskie wypady, męskie wypady. To nie chodzi o to, jak się spędza czas, tylko na przykład grupa przyjaciół z armii. Tak jak mój partner, on lubi z nimi wyjechać gdzieś w góry i się wspinać przez 3 dni i spać w namiocie. I ja też to lubię, ale wiem, że on potrzebuje tego czasu z nimi i ja bym była tam takie, jak takie czwarte koło, więc ja sobie zorganizuję czas sama, jak jego nie ma, on sobie to zrobi. Ja mogę lecieć do Polski na miesiąc i robić sobie, co mi się żywnie podoba w tej Polsce, on sobie też zorganizuje czas. I nie musisz się tłumaczyć, no No nie? oczywiście, że Meldować, nie, no. dzwonić, pisać. Tak, więc znowu Izraelczyk. No ale dobra, losujemy dalej. Co to jest? Dzieci. Co masz do powiedzenia na ten temat? No ja też. Też już wspominałam w którymś z odcinków, że znowu na pewno jest sporo wspaniałych polskich ojców, natomiast wydaje mi się, że jednak znowu w Polsce jest takie przeświadczenie, że to kobieta zostaje z dzieckiem w domu, kiedy jest małe. Kobieta zostaje z dzieckiem w domu, kiedy jest chore. Kobieta spędza z tym dzieckiem dużo więcej czasu, mężczyzna gdzieś tam może jak wróci z pracy, to trochę się z nim pobawi, albo się w ogóle nie pobawi, bo stwierdzi, że jest zmęczony po pracy. Tutaj ja, jak pamiętam, jak odwiedzałam Tel Awiw na początku, jeszcze tutaj nie mieszkałam, to byłam w szoku, jak zobaczyłam ilość mężczyzn na ulicach z dziećmi, bawiących się z nimi, noszących na rękach i tak dalej. Nawet śmiałam się z jedną znajomą, której mama, kiedy ją tutaj odwiedzała, to zapytała ją, a gdzie są te matki w ogóle? Ja tu widzę samych facetów, samych ojców. I to też nie powinno mnie w sumie dziwić, bo to powinno być normalne, że ojciec zajmuje się własnym dzieckiem, ale jednak no zobaczcie, że w Polsce, jak pójdziecie na plac zabaw, to raczej są to mamy, kobiety z dziećmi, rzadko kiedy faceci, a jak jest facet, to zaraz jest takie wow, ale super ojciec, no, no nie? Wziął dziecko na plac zabaw, a przecież to jego dziecko, więc jak kobieta to robi, to nikogo to nie dziwi, ale jak mężczyzna, no to już super tata. W Izraelu faceci wstają do dzieci w nocy, zmieniają im pieluchy, robią te wszystkie rzeczy, które są obrzydliwe, czy jakkolwiek to nazwać. Też właśnie po porodzie bardzo często pomagają, to znowu jest to słowo, którego nie lubię, ale zajmują się na przemian z partnerką czy z żoną, że właśnie raz ja wstaję w nocy, raz ty wstajesz, raz ja przewijam, raz ty przewijasz, teraz ja wykąpię. Często też faceci izraelscy na przykład nakłaniają nawet swoje kobiety, że ja zostanę z dzieckiem, a ty sobie wyjdź z koleżankami, albo idź sobie na siłownię, albo idź sobie do kosmetyczki, żeby je tak odciążyć na tyle, ile mogą. I nawet jak pracują po 10 godzin, a Izraelczycy dużo pracują, to jakby nie byli zmęczeni, to wracają i pierwsze co robią, to się zajmują dzieckiem. Tak. I to nie jest takie z doskoku pogram w piłkę Tak. z synem, tylko to jest naprawdę zajmowanie się i czynne uczestniczenie na przykład w planowaniu edukacji tego dziecka. Tak. To jest bardzo ważne, bo jednak w Polsce to ogarnianie przedszkola, ogarnianie szkoły do zajęć dodatkowych, ta cała infrastruktura tego to głównie chyba spoczywa na matce, a tutaj oni są również zaangażowani do tego. Dla mnie na przykład pierwsze zdziwienie to było to, jak zaczęłam pracować w biurze. No i czasem jest tak, że przedszkola albo jakaś opieka pozaszkolna są zamknięte ze względu na przykład na wakacje. I tutaj ludzie przynoszą dzieci do pracy, do biura, wszyscy, w każdym dziale i to nie jest w ogóle dziwne. Po prostu szkoły są zamknięte, co oni mają z tymi dziećmi zrobić? I to nie tylko kobiety przychodziły z tymi dziećmi, tylko dużo facetów. I to nie byli tylko faceci na przykład z działu HR, tylko właściciel tego startupu przychodził ze swoimi dziećmi, spoko. Deweloperzy z R&D przychodzili z dziećmi, też nikogo to nie dziwiło, że cały dzień coś tam robią na komputerze, pracują i dziecko obok siedzi i sobie maluje, więc to jest tak normalne. I chyba też urlopy tacierzyńskie. Nie wiem, na ile one są aż tak bardzo popularne w Izraelu, jak na przykład są popularne w krajach skandynawskich, gdzie to chyba jest najbliższe perfekcji w tym momencie. Ale nie wiem, czy w Polsce ludzie aż tak bardzo biorą urlopy tacierzyńskie. To jest głównie kobieta, która zostaje po porodzie z dzieckiem. A tutaj spotkałam się z tym, że u mnie w pracy nawet też faceci brali urlopy tacierzyńskie i zostawali z dziećmi i wtedy już kobieta wracała do swojej pracy.
Tak, w ogóle Izraelczycy organizowali sporo protestów a propos urlopów tacierzyńskich, które były krótkie bardzo, chyba dalej są krótkie. I Izraelczycy się bardzo na to złoszczą, że nie mogą więcej czasu spędzić ze swoimi dziećmi po porodzie i tak dalej, więc było sporo takich protestów. I też na przykład jak ja pracowałam tutaj w biurze, to tak samo było, że głównie jeżeli trzeba było dziecko wziąć do pracy, to byli to faceci, którzy brali dzieci do pracy. Ja nawet szczerze mówiąc rzadko kiedy widziałam kobiety, żeby tak robiły. I też jak na przykład kogoś u mnie nie było w pracy, jakiegoś mężczyzny i pytałam na przykład, a gdzie jest ta osoba, to mi odpowiadali, no został z dziećmi w domu, bo są chore. Tak, tak. Więc to jest taka norma, że to właśnie facet zostaje z chorym dzieckiem, bierze chorobowe, a nie kobieta. W Polsce to bardzo rzadko chyba, Tak. to głównie kobiety, nie? Tak, i nawet teraz jak pracujemy z domu podczas końca świata, że tak powiem, to często jest tak, że mamy spotkania przez Zoom i faceci normalnie siedzą na spotkaniu z Zooma i mają dzieci A z tyłu obok dzieciaki, siebie. tak. Nawet nie z tyłu, siedzą z nim. Tak, I tak. też mi się wydaje, że w Polsce jest takie nadęcie w biurach, że to by było nieprofesjonalne. Tak, A tak. tutaj wszyscy tak robią i to nie odbiera profesjonalności żadnej z osób, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, że to jest normalne, że ludzie rozumieją, że siedzimy w domu i pracujemy i w tym domu też mieszkają Są dzieci, no to przecież nie wyrzucimy ich przez okno. No, jak mój kot wskakuje mi przed kamerę, to też się nikt nie dziwi, nikt nie nazywa, że jestem nieprofesjonalna. No Także dokładnie. Dobra, Także tak. następne. ty teraz? A, teraz ja tak, dobra. Spada mi Omer, spada mi Zenek. Zaufanie, zazdrość. Często słyszę na przykład od moich koleżanek w Polsce, że na przykład facet nie pozwala im, uwaga, nie pozwala im wyjść bez stanika z domu. To nie i tak pozwala. jest nic. Nie pozwala na przykład, bez stanika to jeszcze bym powiedziała, że łaskawy ten facet. Ale na przykład jak słyszę, że nie pozwala mi wyjść w spódnicy, bo jest za krótka, że muszę założyć dłuższą spódnicę, albo Tak. nie pozwala mi się mocno pomalować. No dla kogo się tak malujesz? Dla kogoś tak pomalowałaś? To jest w ogóle niesamowite. Nie, w Izraelu nie ma czegoś takiego. Nie, bo oni rozumieją, że ubierasz się tak, jak Tobie wygodniej i tak, jak Ty chcesz się ubrać. Jest gorąco, to może przez to też, że jest gorąco i bardzo dużo ludzi nosi minimalną ilość ubrań. To jest normalne, ale właśnie to bez stanika mnie tak najbardziej chyba, bo dlaczego? Jest Ci niewygodnie, ale ktoś się będzie gapił na Ciebie, tak? No to trudno, to się pogapi, prawda? No ale to jest moja wina. Przecież kobiety też mają piersi, no to jest... Faceci też mają, jak ktoś się na jego gapi, to spoko, a na moje... Nie, to jest takie ograniczanie w ogóle w Tak. związku, o którym wcześniej wspominałyśmy a propos życia poza związkiem, że w Izraelu tego raczej nie ma, że jakby ubieraj się jak chcesz, maluj się jak chcesz, jak się ubierzesz w krótką spódniczkę i pomalujesz mocno, to tylko Ci raczej facet powie, że pięknie wyglądasz, baw się dobrze, a jak się na Ciebie patrzą, to niech się patrzą i w ogóle, no to co? Więc no, bezkonkurencyjnie. Podniosłyśmy w ogóle? Chyba nie podniosłyśmy. To Omer. Omer pozwala chodzić bez stanika. Omer pozwala. 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 Dobra. Używki. Ale że jak teraz podnosimy, to wybieramy tego kto mniej, czy kto więcej? Chyba jakie podejście bardziej preferujemy może? A, okej. Które podejście do używek? Jest tragedia ten odcinek. Po prostu tragedia. Zenek, przepraszam. Przepraszam Cię, Zenek, też. Dlaczego Izraelczycy? Dlaczego podejście Izraelczyków do używek? Izraelczycy praktycznie nie piją. Problem alkoholizmu w Izraelu jest chyba jakiś znikomy, w przeciwieństwie do Polski i nie tylko do Polski, żeby nie było, że tutaj akurat Polskę typujemy, bo tak samo w Rosji czy W Wielkiej Brytanii nawet. No. To jest masakra. Natomiast w Izraelu bardzo mało się pije, pije się okazyjnie, okazjonalnie. Jak idą na jedno piwo, to idą na jedno piwo. Nie ma takiego zwyczaju picia w domu przed telewizorem. Raczej jak się gdzieś wyjdzie ze znajomymi, to wtedy się zamówi to piwo, ale w domu to rzadko. Nie znam nawet alkoholików żadnych w Izraelu, a w Polsce sporo niestety. No ten problem jest tutaj mniejszy, bo podejście do alkoholu jest po prostu inne. Nie No pije się też mocnych alkoholi aż tak bardzo, czyli Chyba, że picie arak. wódki, no arak A tak. to rzadko, na weselach, nie? Ale picie wódki, tak z szota,
To Bardzo piwo raczej w rzadko. Izraelu króluje, Tak, jeśli już, nie? piwo, wino, tego typu rzeczy, ale wódka nie. Z drugiej strony Izraelczycy w Tel Awiwie, bo wiadomo w innych miejscach jest troszeczkę inaczej, palą bardzo dużo zioła. I to jest problem, jeśli się pali za dużo, bo trudno jest się z taką osobą potem dogadać. No ale Izraelczycy właśnie dlatego, że nawet jeśli to zioło, wydaje mi się, że zioło jest lepsze niż wódka, takie podejście, że nie ma imprezy bez tego, że się upijemy tak, że będziemy umierać. Izraelczycy się potrafią bawić bez alkoholu. To Tak. mówiłam w swoim odcinku o weselach, że oni nie potrzebują używek, żeby się dobrze bawić. Ale faktycznie jak spacerujecie ulicami Tel Awiwu, to czuć marihuanę w powietrzu. Tak. No i jeśli chodzi o papierosy, Też rzadko. nie. Mi się Rzadko. wydaje, że Izraelczycy dużo palą fajek. Serio? A ja No. nie znam praktycznie osób, które palą. Tak? No. No to widzisz, zależy znowu gdzie się, Tak, jakie masz towarzystwo, nie? No, to zależy. Że jeszcze w Polsce to już widzę, że jest takie podejście, że palenie to jest obciach, a w Izraelu jednak jeszcze chyba nie, że to dopiero dochodzi. Mi się wydaje, że może też Izraelczycy mniej palą, w moim odczuciu, bo jest gorąco. Też. Że jest fajniej zapalić, ja nie palę, więc no nie wiem, ale tak mi się wydaje, że fajniej zapalić jak jest minus 10 niż jak jest 40 stopni Tak. upału. To jest, No i też papierosy są bardzo drogie w Izraelu. Oczywiście w Polsce w porównaniu do polskich zarobków też, no ale tutaj paczka papierosów kosztuje 37 szekli, co to będzie Ale 40 zł. 40 zł, ale w Polsce chyba też już ze 20 zł, nie? Nie wiem. Coś koło tego, mi się wydaje, że z 15 zł, dajcie znać w komentarzach, papierosy kosztują, a zarobki są tutaj wyższe, więc no może nawet wyjdzie na jedno. No ale tak, a Izraelczycy jak palą, to bardzo często też palą u siebie w domu. To jest dla mnie w ogóle, jak możesz palić w domu i potem te wszystkie sofy i dywany, Albo w wszystko papierosach, śmierci. albo w samochodzie, W samochodzie w środku. bez otwartych okien. Mi się wydaje, że w Polsce jak się pali, to się pali, ale nie pali się w takich miejscach, że w domu, no w domu na balkonie tak, ale nie w środku, a szczególnie nie w samochodzie, bo potem jak go sprzedać, tak? Tak, i to znowu ta schludność, że Polacy nawet jeśli palą, to dbają właśnie o to, żeby nie palić w samochodzie, bo się zażółknie tapicerka czy coś, czy w domu nie palić, no bo będzie śmierdziało, a Izraelczycy mają takie trudno. Teraz ty? Teraz ja? Pieniądze, stosunek do pieniędzy. Nie wiem, dam jokera. Izraelczycy mają fajny stosunek do pieniędzy z jednej strony, bo oni wydają, moim zdaniem, z tym, z czym ja się spotykam, że wydają bardziej na przeżycia niż na rzeczy jakieś tam materialne, czyli oni wydają dużo na podróże. Izraelczycy dużo podróżują, dużo więcej niż Polacy. To nie jest tak, że raz do roku wyjeżdżają na 2-tygodniowe wakacje, tylko prędzej jadą 5 razy w roku na 3 dni gdzieś tam na weekend wyskakują, albo podróżują po Izraelu, to jest bardzo popularne, więc wydają dużo pieniędzy na podróże. Na gadżety chyba też trochę, telefon, komputer to tak. No na ubranie nie wydają. No nie. Wydaje mi się, że Izraelczycy nie są skąpi. Jak Ty uważasz? Przede wszystkim tak. Jest minus tego, jak Izraelczycy radzą sobie z pieniędzmi i dla mnie to jest to, że większość Izraelczyków żyje na minusie. Tak. Karty kredytowe dostaje każdy, więc to jest normalne, że idę do sklepu, kupuję iPhone'a, rozkładam go tam na 10 rat na karcie kredytowej, Tak, wszystko tak. rozkładamy i nie ma takiej edukacji ekonomicznej, jak zarządzać budżetem i wszystko jest takie jala, dobra, wezmę tak. iPhone'a, MacBooka, wszystko wezmę. i Wejdę potem na raty, tak. jak nie mam, to wezmę na taszlumim, czyli raty. To jest minus, ale z drugiej strony nie ma takiego chyba skąpienia aż tak bardzo, że no dobra, no teraz chcemy jechać na przykład na 3 dni i nasz budżet pozwala nam tak w 70%. To jest dobra, weźmiemy na taszlumim, będziemy mieć to przeżycie, a potem jakoś Potem to się odrobi. spłacimy. I też chyba nie ma takiego, że nie ma czegoś takiego, że ja komuś kiedyś kupiłem piwo i ta osoba mi wisi teraz 5,50. Nie ma, no a pamiętam w Polsce jeszcze były takie rzeczy, że no 2,50, bo się zrzucaliśmy na coś tam. To jeszcze zależy, nie? Ale tak, no
tutaj zazwyczaj jak idzie 10 osób razem do knajpy, to nawet jeżeli zamawiali różne dania, jedna osoba droższe, druga tańsze, to po prostu mówią, dobra, rozbij to na 10, mówią do kelnerki, podziel rachunek przez 10, dodaj napiwek i jala. W ogóle nie mają takiej, nie liczą tam, że szekel, 2 szekle, tylko mają taki luźny stosunek do pieniędzy, nie? Ale też otwartość w rozmawianiu o pieniądzach, to jest bardzo ważne, bo w Polsce jednak pieniądze to jest taki temat tabu. Ile ktoś zarabia i jak zarabia i tak dalej, to jest, jednak się o tym nie rozmawia. Wydaje mi się, że powinno się, bo ja, gdyby ktoś mi się spytał, ile Ty zarabiasz, to bym mu powiedziała dokładnie, ile ja zarabiam i nie mam z tym żadnego problemu. Zwłaszcza jak to jest osoba bliska, nie? Nawet w Polsce spotykałam się czasem z tym, że osoba, która była mi dosyć bliska, rozmawiałyśmy na każde tematy, ale o pieniądzach, jak zapytałam, ile płacisz za wynajem mieszkania, to Tak? no, ja nie rozumiałam tego, no bo co jest jakby wypłata też nie rozumiem, dla mnie wypłata też nie jest tematem tabu, a co dopiero wynajem mieszkania, no przecież to jest takie pytanie po prostu, bo jesteś ciekawa, jaki jest rynek, Tak. jakie są ceny, prawda? Więc tak, chociaż słyszałam od wielu Izraelczyków, że jednak w Izraelu też nie wypada pytać o wypłatę. Tutaj różne są opinie. Mi się wydawało właśnie, że spoko, ale dużo osób mówi, że sporo Izraelczyków się o to oburza, więc tutaj nie mam pojęcia. No, ja nigdy nie pytam zazwyczaj, bo jeszcze ta polskość we mnie jest, ale gdyby ktoś mi się zapytał, to nie mam żadnego problemu. Mogę powiedzieć, ile zarabiam, ile płacę za mieszkanie, ile płacę za weterynarza, wszystko jedno. To już przedostatnie. Dbanie o siebie. Polacy. Ja się waham pomiędzy Serio? dwoma rzeczami. Nie mam wątpliwości. No dobra, Polacy. Tak? Ja myślę, że Polacy o siebie bardziej dbają w takim sensie, że Izraelczycy dbają o higienę i to tyle. Dokładnie. No a Aż mi spadł zenek. Zenek się podekscytował. Tak. Tak, a Polacy jednak wychodzą jeszcze krok do przodu, Tak. czyli mają perfumy, chodzą do jakiegoś barbera, nie, żeby tam Tak. sobie ładnie zrobić włosy, mają jakieś chyba kremy do twarzy czasem, nie, że jeden do wszystkiego. Tak. O ubraniach będziemy rozmawiać zaraz. Także... Tak, ale no generalnie w skrócie to właśnie to dbanie o siebie u Izraelczyków głównie ogranicza się do higieny. Oni są czyści, natomiast wziąłem prysznic, więc już zadbałem o siebie wystarczająco. Tak. No tam dobra, ogolę się raz na 2 Tak, tygodnie, podetnę tutaj włosy i jest okej. I tak mi jest wygodnie i tak mi jest dobrze, ale żeby... No, to jest prysznic i tak. Tak, perfumy tyle. akurat ja się spotykam, ale to na tym, jeśli już, to już jest top. A ja wiem, bo jeśli mówimy o Izraelczykach, to musimy też wspomnieć o izraelskich Arabach. I oni o siebie potrafią zadbać. Oni o siebie bardzo dbają, ale to już jest trochę inna kultura, inne podejście, nie? Ale tak, zawsze idealnie przycięta broda. Włosy perfekcyjne, także perfumy też. Także dla nich też duży plus, że o siebie tak 10 kroków do przodu wychodzą. No ale jeśli mówimy o Izraelczykach, Żydach versus Polakach, to Polacy. Polacy bezkonkurencyjnie. Dobra. To będzie moje ulubione. I ostatnie zagadnienie, ubiór. Najmocniejszy joker tego sezonu. A ja dam Polaków, ale nie z klapkami Kubota i skarpetkami, nie takich Polaków, nie. Nie. Klapki Kubota teraz wypuściły edycję z tęczową flagą i 5 zł z każdych klapek wspiera fundację LGBT i w ogóle teraz klapki Kubota mają taki design, że jadę do Polski i kupuję. Okej, wspieram inicjatywę, ale klapków nie wspieram. Ale mój joker. Dobra, Ty zacznij, a ja potem... Dobrze, to Ty przytulaj Jokera, a ja zacznę. Ubiór. I znowu, tak jak Izraelczyka dbanie o siebie kończy się na prysznicu i może perfumach, to Izraelczyka ubiór kończy się na tym, że znowu jest gorąco w Izraelu, więc ma nie być mi gorąco, więc zakładam t-shirt byle jaki, byle czysty, krótkie spodenki albo dżinsy, sportowe buty, wygodne mają być i to tyle. Izraelczycy nawet na wesela chodzą ubrani tak jak Wy się ubieracie do biura, do pracy, a nawet gorzej czasami, to idą Izraelczycy na wesele. Ale to już jest też kwestia wesel, o których też mówię w swoim odcinku.
Natomiast Izraelczycy nie przykładają za bardzo wagi do swoich ubrań. Jak ubiorą się w koszulę, i to też dotyczy kobiet, że jak kobieta się jakoś ubierze lepiej, ładniej, to zaraz się usłyszy, a co tak się wystroiłaś, idziesz na wesele? I to tak samo u facetów, więc moda izraelska to jest t-shirt, krótkie spodenki albo długie spodnie, zeł, tyle. I szoresz sandals. Nie, ja nie widziałam w klapkach, japonkach. Mój nir chodzi tylko w tym. Straszne, przepraszam. To jest straszne. Ale Japonki królują w lato u Izraelczyków, albo właśnie sportowe buty, natomiast Polacy, no to zależy gdzie, wiadomo, ale jednak bliższe są Polakom koszule, jakieś tam fajniejsze spodnie, nawet jak to są dżinsy, to są takie fajniejsze dżinsy, buty. Polak się potrafi fajnie ubrać. Nie zawsze, no wiadomo, że tam zależy też gdzie, w jakim mieście. Świecący garnitur. Tak. Takie srebrne. Nie, ale... Ale sam Zenek, popatrz, że... No zobaczcie na Zenka, no. Ja co prawda nie podoba mi się ten kolor, Ale no kurczę. A jak jest w ogóle ten ubrany Omer tutaj? to jest religijny. A, on ma religijny strój, no to nie. On ma religijny strój, ale ten szalik, on dużo kosztował. No dobra, w każdym razie Zenek, a ty? No ja wyciągam najmocniejszego jokera w tej puli pytań. A dlaczego? Bo tak, Izraelczycy, tak jak mówiłyśmy, to jest tak, koszulka, spodenki, te szoresz sandals, może wstawimy jakieś zdjęcie tych szoresz sandals, żeby Gdzie ty każdy... te sandały widziałaś? Ja nie widziałam W domu. Izraelczyków. No to ty masz w domu. Masakra. Nienawidzę tych sandałów. I Ale tyle. Polacy nie noszą sandałów, też noszą w lato. Ale nie takie już zmachane, przeszły 10 000 kilometrów po pustyni, a potem idziesz w nich do pracy. No. No dobra, no to faktycznie. No to jest tak, żeby Izraelczykom, żeby się ubrać elegancko, to jest bardzo ciężko, bo często widzę, że część z nich chce tak zagrać elegancko, więc ubierze sobie białą koszulę, ale ta koszula jest tak wymięta, oni nie prasują w ogóle rzeczy. W ogóle. Więc taka biała, elegancka koszula, do garnituru długa, ale wyciągnięta na zewnątrz, no bo niewygodnie, żeby wewnątrz była, do jakichś jeansów i do tych sandałów albo do tych butów sportowych, wymięta po prostu jak psu z gardła. Tak, ostatnio powiedziałam swojemu facetowi, że lubię jak nosi koszulę. No i kilka dni później założył koszulę, ale strasznie wygniecioną, więc mówię mu, wiesz co, super wyglądasz w tej koszuli, ale może by ją tak przeprasować. A on mówi, słuchaj, zmiany nadchodzą powoli, bez przesady. Ja zmieniłem swój ubiór, założyłem koszulę, na prasowanie przyjdzie czas, no nie? No to tak, niestety, nawet na te wesela i tak dalej, oni dobrze wyglądają w garniturach, no ale... Dobrze, bo Mizrahi, właśnie to taka uroda, że ciemne oczy, ciemne włosy, jeszcze garnitur. Popatrzcie, jak Omer Adam by dobrze wyglądał w garniturze Zenka, To ja tym się bordowym. No, No. no. No ale tak, co do Polaków, to tak, bardziej mi się podoba polski ubiór niż izraelski ubiór, jeśli chodzi o facetów, bo są koszule, są też sklepy z dobrej jakości ubraniami, które są dość tanie w porównaniu do tego, co mamy w Izraelu, ale Polacy są jeszcze bardzo zachowawczy co do ubioru. Tak, nie założą na przykład różowego koloru, czy za Tak. bardzo kolorowego, bo zaraz będzie, że gejowski kolor, czy coś. Więc dlaczego wyciągnęłam Jokera? Joker dla mnie jest Wielką Brytanią. Koniec, kropka. Faceci ubierający się w Wielkiej Brytanii, widziałam najlepiej ubranych facetów tam i to chodzi o to, że jest miks, tak? Że ci faceci pochodzą z bardzo różnych kultur, z różnych krajów i tak dalej, więc wplatają czasem te swoje rzeczy folkowe, ale jeszcze do tego nałożą coś takiego preppy, jakby to nazwać smart casual, to jest mój ulubiony styl, więc oni dokładnie wiedzą, jak ograć coś trochę nieformalnego, ale z koszulą. Lubią też dobrego gatunku dodatki, bo te rzeczy w Wielkiej Brytanii w porównaniu do tego, co się zarabia, są stosunkowo tanie, więc można sobie na to pozwolić. I to jest gdzieś w nich ten taki londyński styl, że to idealnie pasuje. Plus to, że na przykład jak się pójdzie na Camden Town i tam jest każda możliwa subkultura i wszyscy po prostu idą, makijaż, włosy, szalone outfity, jakieś skóry, to jest też super. Także Joker, Wielka Brytania, ani Polacy, ani Izraelczycy nie są w stanie dorównać facetom. Mi się z podoba, jak Wielkiej się Brytanii. Włosi ubierają, ale to już mówiłyśmy przed odcinkiem, że mi się podoba, nie zawsze, ale Włosi potrafią się tak właśnie fajnie z pazurem ubrać czasami.
Ja bym podsumowała izraelską modę męską do tego, co stosuje Mark Zuckerberg. Tak, tak, bo wszyscy chyba chcą być jak on, nie? Tak, czyli kupujesz sobie 130 czarnych koszulek, 130 białych koszulek i codziennie po prostu zmieniasz sobie na świeżą, czystą, ale one wszystkie wyglądają tak Tak. samo. Czyli żeby nie trzeba było stać przed szafą i się zastanawiać, w co się ubrać, Tak. to po prostu masz ileś tam koszulek i codziennie bierzesz sobie nową. A to może dlatego, że to jest taki kraj startupów i dla nich bycie jak Mark Zuckerberg jest takie wow, Tak. albo jak Steve Jobs. To są tacy idole Przykład ich. taki, nie? Dlatego stwierdzają, że najprościej będzie się tak ubrać po prostu. Tak. No. No. Dobra, to by było tyle na dzisiaj. Miska pusta, Miska pusta. nie ma niczego. Mamy nadzieję, że odcinek się podobał. Nie bierzcie wszystkiego super dosłownie, nie Tak. obrażajcie się. Tak. Potraktujcie to trochę pół żartem, pół serio. Trochę generalizowałyśmy, bo musimy na potrzeby odcinka. Wszyscy faceci są wspaniali, tak? Jeśli traktują innych ludzi jako wspaniałych też. No. Dokładnie. Dajcie znać w komentarzach, jak Wy byście głosowali, O. gdzie Waszym zdaniem Polacy, no w sumie nie macie porównania do Izraelczyków, ale co uważacie, że jest fajnego w polskich mężczyznach? Chętnie usłyszymy. A co fajnego w mężczyznach z zagranicy i z którego kraju na przykład? Dobra. Więc tak, bardzo dziękujemy Wam Dziękujemy. za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki, hej! Pa!